Siema, tu Wahacz. Mazda 3, którą widzicie, ma pod maską silnik benzynowy 2.0 Skyactiv X i jest to mój pierwszy kontakt z tą jednostką napędową, a ponieważ na papierze prezentuje się ona naprawdę ciekawie, to na tym filmie na początku powiem, jakie wrażenie zrobił na mnie ten układ napędowy. Później też oczywiście wspomnę o innych aspektach Mazdy 3. Siła napędu Skyactiv X polega na tym, że ma łączyć zalety zarówno benzyny, jak i diesla dzięki przełączaniu się podczas pracy pomiędzy zapłonem iskrowym a zapłonem samoczynnym. Z cech benzyny jednostka ta brać ma wyższą moc, lepszą kulturę pracy i niższą temperaturę, a także mniejsze zanieczyszczenie spalin. Z kolei z charakterystyki diesla Skyactiv X czerpać ma lepszą elastyczność na niskich obrotach i lepszy moment obrotowy, a także mniejsze zużycie paliwa. Do sprzedaży w Mazdzie 3 ta jednostka napędowa weszła na premierę w 2019 roku, a w 2021 została lekko zmodernizowana, przez co wzrosła jej moc i obecnie mamy do dyspozycji 186 koni mechanicznych. Swoją drogą muszę powiedzieć, że Mazda 3 starzeje się wyjątkowo dobrze i wciąż wygląda według mnie podobnie świeżo jak kilka lat temu. Duża w tym zasługa stylistycznej filozofii marki, która stawia na obłe linie i niewielką ilość ostrych przetłoczeń, a wyrazistość auta buduje detalami, np. światłami, czy powiedzmy groźną atrapą chłodnicy z przodu. W testowanym egzemplarzu doszły czarne 18-calowe felgi oraz pakiet design za 5000 zł, który dodaje przyciemniane szyby i czarne słupki B, a z rzeczy bardziej użytkowych matrycowe światła LED. Srebrny lakier metalik za 2800 zł dobrze kontrastował z czarnymi kołami. Wracając już jednak do silnika, te założenia, które przed chwilą przytoczyłem podczas jazdy, nie okazują się być aż tak rewolucyjne, jak mogłoby się wydawać i osobiście, gdybym nie wiedział, z jaką jednostką napędową mam do czynienia, to trudno byłoby mi to od razu zgadnąć. Nie uważam tego jednak za nic złego, ponieważ dwulitrowe silniki benzynowe Mazdy bez X w nazwie i tak trzymają wysoki poziom pod kątem np. kultury pracy. A testowany Skyactiv X, chociaż nie wprowadza trzęsienia ziemi, to jednak ten poziom utrzymuje z pewnymi poprawkami. To, co pozytywnie zwróciło moją uwagę, to chociażby zachowanie na niskich obrotach, ponieważ testowana jednostka napędowa, nawet gdy na 6. biegu przyspieszałem od okolic 1200 obrotów, nie wydawała jakichkolwiek nieprzyjemnych dźwięków i nie wpadała w wibracje. Nie była ona swoją drogą też wtedy zbyt skora do przyspieszania i pod tym względem nie ma cudów, ale już przy prędkościach bardziej miejskich okolice lekko poniżej 1500 obrotów gwarantowały mi w wielu przypadkach wystarczającą dynamikę. Samochód też z dużą płynnością i też taką lekkością wkręcał się na obroty. Jadąc szybciej przy 90 km na godzinę silnik trzymany jest na około 1800 obrotów, zatem elastyczność pozwala wtedy na bezproblemowe przyspieszanie, np. wychodząc z zakrętów bez redukcji. Przy 120 km na godzinę na obrotomierzu jest wartość 2500 i na drogach szybkiego ruchu wypada wrzucić piątkę, aby wskoczyć gwałtownie na lewy pas, ale przy spokojniejszych manewrach znowu nie jest to konieczne. Fakt jednak ogólnie zostaje, że chcąc ostro przyspieszać poza miastem, wypada silnik kręcić na wysokie obroty i stwierdzenia o cechach diesla nie oznaczają, że wszystko można załatwić w okolicach np. 2000 obrotów, bo jednak wciąż mamy tutaj do czynienia z wolno ssącą benzyną, która wsparta jest jedynie miękkim układem hybrydowym. Jego zadaniem ma być drobna pomoc spalinowcowi podczas przyspieszania, czego osobiście nie odczułem. Ma ona też wspierać odpalanie silnika przez system start-stop i faktycznie benzyna budzi się do życia szybko i płynnie. Swoją drogą mamy tutaj ciekawe rozwiązanie, to znaczy silnik odpala się po puszczeniu hamulca przy wciśniętym sprzęgle, a nie tak jak ma to zazwyczaj miejsce u konkurencji po odpuszczeniu sprzęgła. Biorąc pod uwagę, że to z hamulca wcześniej zdejmuje się stopę, jest to dobry pomysł, pozytywnie wpływający na odczucie gotowości silnika do ruszenia. Jeśli chodzi o osiągi Mazdy 3 ze Skyactiv X, to uważam, że są one ok. Jeździłem samochodami, gdzie moc około 200 koni była bardziej odczuwalna, ale też tymi, gdzie mniej i jak dla mnie do sprawnego podróżowania propozycja Mazdy jest bardziej niż wystarczająca. Katalogowy czas sprintu do setki w tym modelu to 8 sekund, czyli potwierdza moje wrażenia, że nie jest to ani rakieta, ani wolne auto. Silnik Skyactiv X zapewniać ma też dieslowe spalanie i pod tym kątem faktycznie jest dobrze, bo na zwykłych drogach poza miastem uzyskiwałem bez problemów wyniki w okolicach 5 litrów na 100 km. Na drogach ekspresowych było to 6 litrów, a jadąc na autostradzie trochę mniej niż 7 litrów. W Warszawie samochód zżywał 6,5 litra, zatem ogólnie są to rezultaty o pół litra, litr mniejsze niż w przypadku 150-konnej benzyny Skyactiv G, którą kiedyś jeździłem, ale wtedy to była zima, więc trudno to jednoznacznie porównać.
Z testowanym silnikiem połączony może być albo manual, albo droższy 8000 zł automat. Automatyczna skrzynia oczywiście gwarantować będzie większy komfort i w korku nawet pomimo przyjaznego sprzęgła żałowałem, że w egzemplarzu testowym znalazł się manual, ale poza tym zdecydowanie tak nie było, ponieważ w Mazdzie 3 ręczna skrzynia działa wręcz wzorowo. To znaczy mamy tutaj bardzo przyjemne prowadzenie drążka, bo skoki są niewielkie, a po początkowym oporze dźwignia sprężyście wskakuje na miejsce docelowe. Mamy też dobrą precyzję i fajne, lekko mechaniczne dźwięki pracy i biorąc to wszystko pod uwagę, z tego manuala korzysta się z dużą przyjemnością i trudno jest nawet w gronie bardziej usportowionych modeli znaleźć lepszy i bardziej dopracowany mechanizm. Osobiście, gdybym nie jeździł tym samochodem często po mieście, to na bank nie dopłacałbym do automatu. Skrzynia daje w Mazdzie 3 wrażenie obcowania z autem o bardziej powiedzmy hot-hatchowym charakterze niż w rzeczywistości i w sumie robi to samo też układ kierowniczy. To znaczy on również nie jest typowo sportowy, ale dostajemy tutaj bardzo dobrą precyzję prowadzenia i spory opór stawiany przez kierownicę, dzięki czemu jazda testówką po zakrętach jest naprawdę przyjemna i trudno jest mi wskazać konkurenta w gronie zwykłych hatchbacków, który by gwarantował podobny poziom. Zawieszenie też nadąża za resztą, bo auto jest stabilne i bezproblemowo trzyma się drogi. Jeśli chodzi o wygodę, to czuje się większe postawienie na właściwości jezdne i Mazda 3 należy do grona aut sztywniejszych, ale mniejsze nierówności skutecznie zmiękcza, zatem na niewygody nie mogłem tutaj narzekać. Wyjściowa cena Mazdy 3 to 107 400 zł za wersję Primeline ze wspominanym silnikiem benzynowym 2.0 Skyactiv G 150 koni, co klasyfikuje ją w gronie hatchbacków z trochę wyższą wyjściową ceną, ale też zostaje się już wtedy rozsądne wyposażenie, bo mamy chociażby czujniki parkowania z tyłu, manualną klimatyzację, światło LED, dostęp bezkluczykowy, adaptacyjny tempomat, czy rzadko spotykany w standardzie w autach w tej cenie, a bardzo przydatny system wykrywający ruch poprzeczny. Nie ma też tutaj przepychu, bo na przykład na pokładzie nie ma czujnika deszczu i zmierzchu, ale już w podstawie spokojnie mógłbym to auto użytkować, tym bardziej, że wciąż dostaje się tutaj solidny 2-litrowy silnik, a nie jakieś 3-cylindrowe turbobenzyny. Testowane Exclusive Line wymaga dopłaty 12 000 zł, ale dochodzą za te pieniądze chociażby 18-calowe felgi zamiast 16, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, przytaczany czujnik deszczu i zmierzchu, lepsze audio, też czujniki parkowania z przodu i generalnie każda z dodawanych pozycji nie jest zapychaczem i powoduje, że pewnie dorzuciłbym te pieniądze myśląc o tym modelu i ewentualnych oszczędności szukał w układach napędowych, bo pomiędzy Skyactiv G i X użytkowo przepaści nie ma, a finansowo silnik z egzemplarza testowego jest droższy o 10 000 zł. Co ciekawe, w Mazdzie 3 znaleźć może się też napęd na 4 koła, ale względem prezentowanej przednio napędówki wymaga on już dopłaty o bardzo duże 22 000 zł. Egzemplarz testowy 4x4 nie miał, ale dostał za to pakiet Smart, o którym mówiłem, czy Driver Assistance, chociażby z kamerami 360 stopni, audio firmy Bose i kosztował on finalnie około 150 000 zł. Mazda 3 występuje też jako sedan dłuższy o 20 cm i co rzadko spotykane ma on dokładnie taką samą cenę jak prezentowany hatchback, a zazwyczaj jednak u konkurencji więcej blachy oznacza podwyżkę. A tak obojętnie w jakiej wersji nadwoziowej trójkę z tym silnikiem co w testówce, w wersji Exclusive Line, ale trochę tańszej, bo bez pakietów dodatkowych zgarnąć można też za 1779 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym i taką ratę proponuje partner Wahacz TV, czyli firma Carlis Polska przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym. Dodatkowo dla widzów kanału działa także kod Wahacz Free, wystarczy go wpisać w uwagach do zamówienia na stronie i wybrane auto zostanie dostarczone pod wskazany adres za darmo i działa on na wszystkie modele z oferty. Link i kod do skopiowania umieściłem w opisie filmu. We wnętrzu Mazda też postawiła na bardziej oszczędne podejście, jeśli chodzi o różnorodność kształtów i delikatniejsze linie i podobnie jak w przypadku nadwozia, tutaj także moim zdaniem ten pomysł się w trójce broni, bo kabina wygląda elegancko, a też przez na przykład sposób integracji ekranu środkowego na podszybiu nie jest tutaj zbyt neutralnie i w konsekwencji nudno. Pod kątem jakościowym w górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi w Mazdzie 3 mamy miękkie tworzywa, dobrze wyglądające. Jest też trochę wstawek z ekoskóry w tych najbardziej zwracających uwagę miejscach. To robi bardzo pozytywne wrażenie estetyczne. Jest ona obecna również na podłokietnikach, które są odpowiednio miękkie. W niższych częściach kokpitu mamy już standardowo twarde materiały, które nie prezentują się jakoś specjalnie źle, no i też są w takim miejscu, że nie widać ich za bardzo. Widać za to sporo fortepianową czerń, która jest obecna na tunelu środkowym. Moim zdaniem jest to kiepskie rozwiązanie, może w takim miejscu newralgicznym łapać różne zarysowania.
i tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o detale, bardzo przyjemnie działają, dobrze też wszystko tutaj precyzyjnie zostało wykonane. Spasowanie jest wzorowe, żadnych niepożądanych dźwięków nie ma, ani podczas jazdy, ani podczas takiego nawet naciskania. Ja ogólną jakość testowanego modelu oceniam wysoko. A tytuł robiącego najlepsze wrażenie wizualne drobiazgu przypada tutaj obudową głośników systemu audio firmy Bose. Naprawdę ładnie się one prezentują. Na tunelu środkowym obecne jest też fizyczne podkrętło, czyli rzecz praktycznie już niespotykana w dzisiejszych samochodach. Można je obracać, wychylać, wciskać. Mamy też przyciski do najważniejszych modułów wokół tego pokrętła. Jest przycisk wstecz, jest też odrębne, mniejsze pokrętło do sterowania systemem audio. Jest to naprawdę świetna sprawa, ponieważ jest ono akurat pod ręką i gdy się różne operacje wykonuje, to zdecydowanie mniej uwagi wymaga sięgnięcie ręką i korzystanie z tego pokrętła niż celowanie w jakiś przycisk na ekranie dotykowym. W związku z tym nie mam problemu, że ekran środkowy nie obsługuje w ogóle dotyku. Podoba mi się, że ostatnio zwiększyła się jego przekątność z 8,8 do 10,25 cala. Też trochę zmieniono interfejs, usuwając czarną belkę z góry i to robi różnicę. To znaczy, tak jak wcześniej wyświetlacz był dla mnie zbyt mały, tak teraz pomimo tego, że wciąż jest on dosyć daleko od głowy kierowcy, to rozmiarowo jest już ok. Zastrzeżeń nie mam do sposobu obsługi systemu inforozrywki, ponieważ wszystko tutaj zostało dostosowane do sterowania pokrętłem, dzięki czemu właściwie każde menu opiera się o listę przewijaną góra-dół. Robi się to obracając pokrętło, więc można się łatwo tutaj połapać, obojętnie w które miejsce się wejdzie. To wszystko z grubsza wygląda tak samo. Mamy też dużą szybkość działania i po prostu dobre zaprojektowanie chociażby ustawień, ponieważ tutaj różne rzeczy i jest ich wiele. Można sobie dostrajać, no ale dzięki temu, że właśnie jest to bardzo przystępnie stworzone, to nie stanowi to żadnego problemu. Panel klimatyzacji w Mazdzie 3 jest w pełni fizyczny, przyciski są odpowiednio duże i to wpływa na bardzo wygodny sposób obsługi. Zegary w testowanym modelu są częściowo elektroniczne, po bokach mamy zwykłe tarcze, na środku jest wyświetlacz, bardzo zgrabnie przyznam wkomponowany w otoczenie i nie zwracający na siebie zbytnio uwagi, tym bardziej, że mamy tutaj też dobrą jego jakość. Niestety rozczarowuje zawartość informacyjna tego zestawu wskaźników, ponieważ można wyłącznie przełączać się pomiędzy tymi widokami, które już pokazałem, albo tam nic nie ma na środku, albo podstawowe wskazania średnie spalanie i to by było na tyle. Można sobie jeszcze modyfikować wygląd tych bocznych sekcji. Mogą wyglądać albo tak. Wszystko, co najważniejsze tutaj jest, no ale ogólnie jest też ubogo. Taka budowa komputera powoduje, że tylko jeden przycisk służący do jego obsługi jest wystarczający. Mamy też z lewej strony sterowanie systemem audio, odrzucanie, odbiór połączeń. Z prawej strony obsługuje się aktywny tempomat. Bardzo dobrze jest to wszystko zaprojektowane i szybko można się nauczyć obsługi całości. Jeśli chodzi o kierownicę, to moim zdaniem mogłaby być ona trochę mniejsza. Ładowanie urządzeń w Mazdzie 3 odbywa się albo bezprzewodowo poprzez indukcyjną matę, albo przy pomocy kabli. Mamy złącze 12V w podłokietniku, są też dwa USB, oba w standardzie C. Szkoda, że są to jedyne porty USB na pokładzie, ponieważ z tyłu żadnych nie ma, w tej klasie samochodów można oczekiwać czegoś więcej. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest umiarkowanie duży i też lekki i połączenie tych cech sprawia, że mamy tutaj wrażenie, jakby jeszcze sporo przestrzeni w środku było po prostu pustej. Jeśli chodzi o wykonanie, to mamy tutaj łapiący trochę zarysowań, ale przynajmniej nie połyskujący czarny plastik. Lusterka boczne w Mazdzie 3 są niewielkie, mamy za to tutaj sporą maskę, która jest jednak dobrze widoczna z perspektywy kierowcy, nie opada. Pod szybie jest dosyć krótkie, widoczność na boki jest dobra, z tyłu jest najgorzej, ponieważ tam mamy po pierwsze masywny słupek poprzekątnej, a po drugie tylną szybę, która jest niewielka i też wysoko poprowadzona jak na auto tego typu. Służący wsparciem system kamer 360 stopni oferuje naprawdę dobrą jakość wyświetlonego obrazu. Mamy też różne widoki, które są rozsądnie zaprojektowane, to znaczy nie ma przesadnego rozciągania tego, co znajduje się po bokach kadru. Za to domyślny widok tylny zbyt bardzo ucina moim zdaniem górną część obrazu i to mi się nie podoba.
Kamery w testowanym modelu się przydają, ponieważ poza problematyczną widocznością do tyłu, promień skrętu tego samochodu jest spory jak na nadwozie hatchbacka mające 446 cm długości i 179 cm szerokości. Dodatkowo dochodzi tutaj układ kierowniczy, w którym w mieście kierownica pracuje oczywiście lżej niż przy wyższych prędkościach, ale wciąż stawia większy niż przeciętnie opór i brak wyboru trybów jazdy nie pozwala jej zachowania zmienić. Obojętnie w jakich warunkach się jedzie, nowe egzemplarze Mazdy 3 wyposażone są już w asystenta prędkości, który pika po jej przekroczeniu. Można go wyłączyć przyciskiem i dobrze, bo jak na wykrywanie znaków drogowych przez samochody przystało, też tutaj nieraz zdarzają się pomyłki. W kabinie Mazdy 3 nie ma żadnego dekoracyjnego oświetlenia, instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, co tworzy tutaj bardzo neutralny nastrój, gdy jest ciemno i rozumiem, że jakieś ostre, neonowe LEDy by tutaj nie pasowały do charakteru tego wnętrza, no i też całego samochodu, no ale jakiekolwiek urozmaicenie, nawet bardziej dyskretne, jakieś dodatki świetlne by moim zdaniem nie zaszkodziły, ponieważ jest tutaj przez ich brak po prostu dosyć nudno. No ale na szczęście użytkowe jest ok, ponieważ wszystkie przyciski przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Jeszcze dla formalności wspomnę, że te diody monitorujące zmęczenie kierowcy są na podczerwień i gołym okiem ich nie widać. Przednie światła testowanej Mazdy 3 mają niski i wyrazisty wzór segmentów do jazdy dziennej. Kierunkowskazy za to względem mojego poprzedniego kontaktu z tym modelem w 2021 roku teraz zyskały niecodzienny sposób działania, to znaczy bardzo szybko się zapalają, a później powoli wygaszają. Ten sam efekt zastosowany został w kierunkowskazach w lusterkach, których paski na dodatek są rozdzielone. Z tyłu także mamy to rozwiązanie i mnie się ono podoba i jest fajniejsze niż dynamiczne kierunkowskazy według mnie. W światłach pozycyjnych mamy nawiązanie do przedniej części nadwozia i obecnych tam LEDowych pierścieni i ogólnie do sposobu oświetlenia Mazdy 3 nie mogę się przyczepić. Matrycowe światła, które znalazły się w egzemplarzu testowym, mają za zadanie dzięki elektronice tak pionowo wygaszać fragment wiązki światła, aby uniknąć oślepiania innych kierowców, a maksymalizować jasność reszty. Pod kątem precyzji mamy tutaj do czynienia z rozwiązaniem stojącym na dobrym poziomie, bo stref trochę jest i na niektórych zakrętach można dostrzec, jak pracują i się poszczególne z nich wygaszają i zapalają. Jeśli chodzi o wykrywanie innych pojazdów, to rzadko zdarzały się sytuacje, w których na długich prostych osobiście trochę wcześniej zrobiłbym świetlny tunel niż komputer, ale wciąż mówimy tutaj o krótkim czasie i wątpię, aby doszło wtedy do jakiegokolwiek realnego oślepienia, a też jakby ktoś chciał, to przyciskiem w lewej manetce można łatwo automatyczne światła wyłączyć. W zdecydowanej większości przypadków było jednak wszystko ok i generalnie uważam, że jest to system, któremu można zaufać i wyraźnie poprawia on bezpieczeństwo po zmroku. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki, nie jakiś ogromny, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową, gdy się trochę bardziej wyprostuję, to kontakt jest, ale na szczęście tylko włosami. Stykam się z podsufitką. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w wyraźnym stopniu wystający. Tylna kanapa została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik Mazdy 3 ma 350 litrów pojemności. Dostajemy tutaj dosyć wysoki próg załadunkowy, umiarkowanych rozmiarów otwór, głównie ze względu na jego szerokość, a także regularne kształty. Po bokach w kufrze nie ma żadnych dodatków w postaci haczyków czy jakichś kieszeni w nadkolach. W testowanym egzemplarzu znalazła się mata gumowa, którą można sobie zdemontować. Pod tą właściwą podłogą mamy zestaw naprawczy oraz element systemu audio firmy Bose. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń podłoga jest generalnie płaska, jedynie oparcia lekko się unoszą. Podsumowując, Mazda 3 w wielu obszarach idzie swoją drogą inną niż reszta rynku. Jest to, przyznam, duża siła tego modelu, w którym właściwie jedynie przestronność tylnej części nadwozia może rozczarować. Jeśli ktoś jednak założy, że samochód ten powstał bardziej dla kierowcy i takimi kryteriami będzie się kierować, to nie będzie to jednak problem, a w takim przypadku Mazda 3 zaoferuje świetne wrażenia, bo nie jest to auto za ostre, przy którym trzeba się pilnować na co dzień, a zarazem oferuje ponadprzeciętne właściwości jezdne. Dodając do tego udany sposób sterowania, wysoką jakość wykonania i dobrze działające technologie na pokładzie, to w przypadku Mazdy 3 jej wyższa cena jak na hatchbacka jest uzasadniona.
I to wszystko, co przygotowałem o Mazdzie 3. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska, ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!